Cześć, jesteśmy na Maui i dzisiaj wybierzemy się do Parku Narodowego Haleakala. Zapraszam. Hawaje to najmłodszy stan w USA. Rozciąga się na ponad 100 wyspach rozrzuconych na wodach Pacyfiku. Jednak zamieszkałych jest tylko kilka z nich. Ten odizolowany archipelag położony jest na środku Oceanu Spokojnego. Składa się z 4 głównych wysp: Oahu, Maui, Hawaii oraz Kauai, rozciągających się na przestrzeni ponad 600 km. Cały archipelag tworzy jednak ponad 100 wysp, wysepek i atoli, ciągnących się przez 2400 km. Wyspy to tygiel kulturowy. Mieszkają tu rdzenni Hawajczycy, ale także przybysze z Azji oraz osoby z kontynentu amerykańskiego oraz Europejczycy. Mieszają się tu religie, języki, kuchnie, zwyczaje, tradycja oraz sztuka. Na Hawajach oficjalne języki to angielski i hawajski, jednak niewiele osób używa tego drugiego na co dzień. Dużo słów przeniknęło jednak do języka codziennego, jak na przykład aloha, co oznacza cześć, lub mahalo, które oznacza dziękuję. Choć często mówi się o rdzennych Hawajczykach, każdy mieszkaniec wysp przybył tu z odległego miejsca. Pierwsi byli Polinezyjczycy, którzy przypłynęli z oddalonego o kilka tysięcy kilometrów archipelagu Markizów. Przez kilkaset lat żyli na Hawajach w odosobnieniu, aż pomiędzy 800 a 1200 rokiem przypłynęli tu mieszkańcy Tahiti i prawdopodobnie podbili starszych osadników. W 1778 roku na Kauai przybył angielski kapitan James Cook, który uważany jest za odkrywcę Hawajów, choć w rzeczywistości 200 lat wcześniej wyspy te odkryli i zaznaczyli na swoich mapach Hiszpanie. Przez setki lat każda wyspa była samodzielnym królestwem. Dopiero w 1795 roku Kamehameha Wielki zjednoczył je, tworząc Królestwo Hawajów. Nie przetrwało ono jednak długo. Już w XIX wieku wyspy w dużym stopniu uzależniły się od USA. W 1893 roku obalono królową Liliuokalani, która została zmuszona do abdykacji na rzecz amerykańskich plantatorów. W kolejnym roku proklamowano Republikę Hawajską, a w 1898 roku Hawaje przyłączono do USA. I choć Hawaje od tego czasu należały do USA, to dopiero w 1959 roku uzyskały oficjalny status 50 stanu. Do Parku Narodowego prowadzi jedna droga o długości około 35 mil i to jest odległość z Kihei. Trzeba przeznaczyć na to mniej więcej godzinę drogi. Zapowiada się malowniczo, my jesteśmy mniej więcej w połowie. Zobaczymy, co będzie dalej. No już jesteśmy kawałek dalej. Droga zaczęła się robić bardzo kręta. Tutaj panowie wycinają jakieś drzewka. A nie, koszą trawę przy poboczu. A tutaj taki widok na ocean i na większą część wyspy. Pięknie. I kolejny przystanek. Piękne widoki. Ale jak widać też ktoś tutaj zginął przy tej drodze. I kolejny przystanek przed dojazdem do parku.
Oh, it's me. Go. Thank you. Oh, I need to see the person who signed this here. Thank you. Perfect. Okay, so we have a visitor center 1 mile on your right, has restrooms, rangers, that sort of thing. Summit's 11 miles, but please follow the speed limit. One of our endangered birds was hit in the road recently, so you got to keep it slow and safe for them today, okay? Okay, Right. sure. Thank you very much. Aloha. Aloha. No więc pani powiedziała nam, że tutaj, żeby przestrzegać speed limit i tutaj są ptaki nene, jeśli dobrze pamiętam, one są pod ochroną, żeby na nie uważać, ponieważ ostatnio jeden z nich został przejechany przez turystę. Tata, to jest zakaz dronów. My jesteśmy już pod Visitor Center. Wjazd do parku kosztuje $30, jednak można też kupić kartę, która jest ważna na wszystkie parki narodowe. Jej koszt to 80. Musicie sami ocenić, co wam się bardziej opłaca, czy odwiedzacie jeden bądź dwa parki i wtedy ten koszt to 60 czy więcej i koszt się zwraca. Teraz trochę historii. Park powstał w 1916 roku jako część parku wulkany Hawaii. Natomiast jako samodzielny park wyodrębnił się w 1961. Nazwa Haleakala pochodzi od hawajskiego słowa oznaczającego dom słońca i według lokalnej legendy Heros Manui uwięził tu słońce, aby wydłużyć dzień. Charakterystycznym miejscem parku jest drzemiący wulkan Haleakala, który ostatni raz wybuchł w 1790 roku. Większą część parku zajmuje właśnie krater wulkanu, jest szeroki na około 11 km, długi na 3,2 i głęboki na około 800 metrów. Obecnie znajdujemy się w Visitor Center. Zobaczymy, co ciekawego tutaj można zobaczyć. To jest ptak nene, o którym wcześniej mówiłem. Tutaj też ciekawostka, to jest kwiat, który występuje tylko i wyłącznie na Maui. Za chwilę zobaczymy go na żywo. Rośnie przed Visitor Center. I tutaj ten kwiat na żywo z bliska. No, oczywiście jak tradycyjnie sklep z pamiątkami. Do you have this possible group of kids supervision for this time? The only one we carry is on the little blue one. So we are here, right? Yes. And then we can still drive a car to the summit. Summit is up here. This is a Haleakala Visitor Center. The view from the visitor center is better because the summit sits back. You don't see this. Okay. Yeah. So we should stop on the visitor center and Or go up to the summit just to say you were at the summit. Look around, come back down, and this is where the trail starts too. okay. Thank you. Visitor Center można też sobie wziąć pamiątkową informację, że przetrwaliśmy jazdę 37 mil do szczytu. Na jakiej jesteśmy wysokości. Zrobimy to. Mamy dzisiejszą datę. Fajna pamiątka. To jest activity book dla dzieci i dorosłych, w której w każdym regionie wypełnia się różne zadania. Po wypełnieniu tych zadań dostaje się badże. W zależności od wieku jest informacja, ile badży się dostaje. I teraz tak, po wypełnieniu tego wracamy do Visitor Center, gdzie oni dają nam te badże. Jeżeli wrócimy do domu i nie zdążymy tego zrobić, można wysłać do nich całą książkę na ten adres
i oni sprawdzą, co zostało wypełnione, czy wszystko jest w porządku i odeślą nam książkę razem z tymi badge'ami. I bardzo ciekawa atrakcja dla dzieci. Przy okazji mogą się czegoś dowiedzieć więcej, nauczyć o danym parku narodowym. To jest dostępne z tego co wiem w każdym parku. No i jest taka nauka poprzez zabawę, tak? Ale jest to też atrakcja nie tylko dla dzieci, też jest tutaj informacja, że można to zrobić, robią to dorośli. Super. Jedziemy dalej w stronę szczytu. Zatrzymaliśmy się w punkcie, który nazywa się Laleli. I takie widoczki tutaj. Dotarliśmy na sam szczyt, zaraz pokażę Wam jak to tutaj wygląda i czemu to miejsce jest ciekawe, oprócz tego, że jest to oczywiście krater wulkaniczny. Jest ciekawe dlatego, że odbywają się tutaj spektakularne wschody i zachody słońca. Jeśli chodzi o wschody słońca, to bardzo ważna informacja. Nie dostaniecie się tutaj na wschód słońca bez rezerwacji. Że oprócz tego, że do parku obowiązuje opłata, to na wschód słońca trzeba mieć rezerwację. Rezerwacja to koszt zaledwie $1,5 ze wszystkimi opłatami, ale trudno jest ją zdobyć, dlatego my na ten wschód słońca dzisiaj nie przyjechaliśmy. I teraz pro tip, jeśli chcecie się dostać na... O Jezu, dostałem zadyszki, jest tu wysoko, także powietrze jest rozrzedzone. Jeśli chcecie się dostać i zobaczyć wschód słońca, to można w miarę łatwo zarezerwować to na 60 dni przed, a później kolejna pula biletów udostępniana jest na 48 godzin przed i udostępniane jest około zaledwie 50 biletów o 7 rano czasu hawajskiego. No i ja próbowałem 2 dni wcześniej zarezerwować te bilety o 7 rano, przed 7 rano zalogowałem się na stronę, którą podam później poniżej w opisie, i w momencie kiedy bilety stały się dostępne, kliknąłem rezerwuj, zawiesiło mi stronę i po chwili już nie były dostępne, także jeśli chcecie 60 dni przed, wtedy dostaniecie bilety. Jak mówiłem, powietrze jest rozrzedzone, jesteśmy na wysokości 3055 metrów mniej więcej, ale zobaczcie te widoki. Widać ocean. Teraz pójdziemy zobaczyć krater. Miejsce to jest popularne również wśród astronomów, amatorów. Jest to bardzo dobry punkt do obserwacji kosmosu.
też chciałbym zasugerować, to jeśli się tu wybieracie, weźcie ze sobą ciepłą bluzę. Na Maui jest ciepło, tak? Ale tutaj jest około 15 do 20 stopni chłodniej niż na poziomie morza. I wieje wiatr, także to jeszcze dodatkowo potęguje poczucie chłodu. Na pewno jeśli wybieracie się na wschód słońca, to koniecznie ciepła bluza, ciepłe ubrania na cebulkę, tak żeby nie przemarznąć. Jeszcze trochę o tym wschodzie. Tutaj jak dostaniecie ten permit, czyli pozwolenie na wjazd, ono obowiązuje między 3 rano a 7 i właśnie w tych godzinach bez pozwolenia nie da się tu wjechać po prostu. Ok, zobaczmy co się dzieje z drugiej strony. Jedziemy jeszcze na najwyższy punkt. No i udało się. Zobaczymy teraz ptaszki, które są pod ochroną, czyli sławne nene. Mamy tutaj mamę z młodymi. Ok, teraz byliśmy na samym końcu drogi. Tak jak mówiła wcześniej ta pani w Visitor Center, trzeba tu przyjechać, zobaczyć. Natomiast według niej lepszy widok jest kawałek w dół, ten zjedziemy za chwilę, to jest około 1 mili i podobno tam dużo lepiej widać krater, także za chwilę wracamy. Zjechaliśmy w dół do tego drugiego punktu widokowego i znowu mamy nenę. Przed chwilą byliśmy tam daleko, około 1 mili. Tam jest właśnie szczyt. A jesteśmy w miejscu, który polecała pani strażnik tego parku. Zobaczmy. Oczywiście jest gift shop, jest mapka całego parku. Jest też punkt widokowy. Some reed staging.
number one. Then they get bigger and bigger and bigger, and eventually they break through the ocean surface. So that's called our emergence. This one. Jeśli planujecie wycieczkę właśnie do tego parku narodowego, musicie poświęcić na nią mniej więcej pół dnia. Sam dojazd tutaj to jest godzina, ale godzina to jest tylko do wjazdu do parku. Natomiast następne mniej więcej pół godziny jedzie się na sam szczyt. No i później oczywiście po kolei te wszystkie punkty widokowe, które trzeba zobaczyć. No i tutaj to już zależy od Was, ile czasu w nich spędzicie. Także pół dnia minimum według mnie, ale warto. Ok, my już kierujemy się z powrotem do domu, do hotelu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka. Jeśli chcecie więcej, napiszcie komentarz i subskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.